Witajcie na kanale Battle Brush. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak pomalować figurki Mirefolk Outcast z bandu Rotmir Grids Warcry. W materiale przedstawię proces malowania jednego z nich, ale możecie zastosować go także do każdej figurki tego typu, a nawet pozostałych jednostek Rotmir. Jest to pierwszy z 4 materiałów prezentujących proces ich malowania. W kolejnych odcinkach zobaczycie też Carrion Catcher, Blooded One oraz Witherlord. A jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, co pomoże w rozwoju tego kanału. Malowanie zacząłem od pomalowania kolorem bazowym płaszczu figurki. Użyłem do tego German oraz British Uniform w proporcji 1:1. Do większych powierzchni zwykle używam większego pędzla, w tym przypadku syntetycznego rozmiaru 3. Usprawnia on pracę, szczególnie kiedy malujecie kilka figurek naraz, co zrobiłem w przypadku pozostałych Mirefolk Outcast. Następnie do kolejnej warstwy zielonego użyłem Intermediate Green oraz British Uniform. Po aplikacji tego koloru użyłem glazingu do wygładzenia przejść między warstwami. Ta technika zaczyna mi iść już w końcu coraz lepiej. Kolejnym przejściem był Goblin Green. Zastosowałem go do najbardziej wyeksponowanych na światło miejsc. Podobnie jak wcześniej, glazing do wygładzenia przejść. Zacząłem też tutaj używać edge highlightingu dla lepszego podkreślenia i wyrazistości figurki. Na koniec mieszanka Goblin Green i Yellow Green dla podkreślenia najjaśniejszych miejsc. W tym przypadku możecie też użyć konsystencji glazu, żeby nie przesadzić z blaskiem. Jeśli kolory są dla Was zbyt jaskrawe, to możecie też zacząć od samego German Uniform i skończyć highlighty na Goblin Green. Efekt będzie nieco ciemniejszy, bardziej oddający to, co możecie znaleźć na kartach postaci. Mi jednak podobała się bardziej ta kolorystyka. Pora przejść do skóry postaci. Jako że Rotmir Grid ma skórę, która wygląda jakby osobnik był chory, zastosowałem jasno-szare odcienie. Na początek kolorem bazowym był Rackard Flesh oraz Cavalry Brown. Nałożyłem 2 cienkie warstwy, żeby całkowicie przykryć podkład. Pierwszym highlightem była mieszanka poprzedniego koloru oraz większa ilość Rackard Flesh. Na moje oko jest to mieszanka w okolicach 2:1. Pokryłem nim najbardziej wyeksponowane części skóry, a następnie znów użyłem glazingu dla lepszego przejścia. I na sam koniec czysty Rackard Flesh. Tutaj również możecie użyć rozwodnionej wersji, żeby nie przesadzić z kontrastem. Do imitacji ran użyłem najpierw Pink Horror w miejscu bombli i braku skóry. Po wyschnięciu nałożyłem Gory Red o wodnistej konsystencji, by dobrze wypełnić brzegi i środek ran. Na koniec podobne rozwodnione Bestie Brown, a po wyschnięciu jeszcze trochę Sunny Yellow, żeby dodać efektu zgnilizny. A teraz podchwytliwe pytanie, czy nie wygląda to okropnie? Do kościstych fragmentów użyłem Zandri Dust, który później pokryłem 2 lub 3 warstwami Agrax RF Shade. Drzewiec pomalowałem Bestie Brown. By dodać efekt kory, użyłem Gordon Brown i pomalowałem gdzieniegdzie cienkie linie wraz z kierunkiem wgłębień. Kolejnym miksem kolorów był Rackard Flesh oraz Bestie Brown w proporcji około 2:1. Pokryłem nim wszystkie bambusowe elementy.
Następnie samego Rakar's Flash do wypukłości na strukturze bambusa. Skórzane elementy pokryłem Rhinox Hide. Czaszkę na tarczy pomalowałem najpierw Zandri Dust. Następnie użyłem glazingu farbą Ivory, żeby dodać efekt padającego światła. Wracając do paska, używając Gorton Brown dodałem teksturę i pęknięcie na skórze, by nieco urealistycznić jej powierzchnię. Wichorki pomalowałem najpierw Icy Yellow, a następnie po wyschnięciu kryształy wypełniłem Gory Red, a na koniec dodałem highlighty z Ivory. Pasek natomiast pomalowałem Rhinox Hide. Na koniec jeszcze bransoleta. Tutaj już użyłem zwykłego metalicznego Chainmail Silver. Kiedy wszystko wyschło, pokryłem elementy ponownie Earth Shade'em. Efekt wyszedł zadowalający. Na pewno użyję jeszcze tego przepisu. I tak finalnie prezentuje się figurka. Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.